dalekiej krainie, w pewnym królestwie rządził król Grzegorz. Król Grzegorz nie był dobrym i mądrym władcą. Był niezwykle pyszny, niezwykle ambitny. Był skąpcem, zdziercą i absolutnie terroryzował swój biedny, pokorny lud. Któregoś razu król wpadł na, w swoim mniemaniu, genialny pomysł. Otóż zażądał od swoich poddanych, od swoich ludzi, żeby mu wszyscy, co do jednego, przynieśli, albo raczej przynosili każdego dnia od tego momentu, najdrogocenniejsze i najlepsze rzeczy, jakie mają. Król ogłosił, że jest godny tego, aby dostawać cudowne i niewiarygodne podarki i każda rodzina codziennie ma mu przynieść coś niezwykłego. Lud codziennie rano ustawiał się w kolejce i przez kilka godzin przynoszono przed króla różne podarki. Były tam rzeczywiście rzeczy niezwykłe, rzeczy bardzo niezwykłe, rzeczy drogie, przeróżne. W tym tłumie był też pewien żebrak, który absolutnie nic nie miał i przynosił królowi codziennie jedno małe, niezbyt dorodne, ale chyba smaczne jabłko. Król, patrząc na wszystkie dary, które otrzymywał, na wszystkie prezenty, na wszystkie starania, które nieustannie donosili mu ludzie, gardził tymi jabłkami. Przyjmował i natychmiast wyrzucał do opodal postawionego kosza. Dzień za dniem żebrak przynosił jabłko za jabłkiem, które lądowały w tym koszu. Po pewnym czasie jedna z małpek, które były na dworze króla i które miały mu sprawiać radość, chwyciła jedno jabłko i chciała ugryźć, ale kiedy tylko ugryzła, wrzasnęła z bólu i wypuściła jabłko. Okazało się, że w środku, w jabłku, jest perła. Król się bardzo zdziwił, nakazał zawołać swoje sługi, aby szybko przynieśli cały ten kosz śmieci, gdzie były wyrzucane jabłka. Rozłupano wszystkie i okazało się, że w każdym jednym była perła. W Twoim życiu Pan Bóg przygotował ogromne ilości darów i dóbr, których bardzo potrzebujesz. Ale bardzo często przez naszą ambicję, przez wybujałe marzenia, przez wygórowane żądania, przez naszą pychę nie zauważamy, gdzie je dostajemy. Nie zauważamy, w jaki sposób przychodzą. Jestem przekonany, że kiedy pod koniec naszego życia spojrzymy na śmietnik wszystkich tych rzeczy, które wyrzuciliśmy, które uznaliśmy za nic nie warte, za bezwartościowe, to właśnie tam będą poukrywane prawie wszystkie perły naszego życia.